Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na test mikrofonu od marki Fifine. Jest to ciekawy sprzęt o dość dużych możliwościach. Jak się sprawdza w praktyce? No cóż, oczywiście będą próbki dźwięku, jak to u mnie. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! I dzisiaj mikrofon od jednej z marek, które na mikrofonach naprawdę się znają, czyli Fifine K688. Taki już dość profesjonalny mikrofon, z którego możemy skorzystać na dwa sposoby, czyli poprzez USB-C, takie połączenie bezpośrednie, albo poprzez złącze XLR, jeśli dysponujemy jakimś interfejsem. Ceny tego mikrofonu w różnych sklepach są różne, tego wrzucam Wam jak zwykle w opis filmu link, gdzie macie te zakresy cen. Tak wygląda opakowanie. Mamy tutaj mikrofon nadający się do podcastów i nie tylko. Zawartość zestawu. Nadaje się także do nagrywania wokalu. W zestawie nie zabrakło instrukcji obsługi, przewodu, który ma długość 2,5 metra. Jest to przewód USB na USB typu C z paseczkiem do spięcia nadwyżki przewodu. Mamy też przejściówkę montażową, czyli śrubę i taki prosty trójnóg. Jest to podstawowy zestaw, nie zawiera żadnego ramienia, więc mamy tylko coś takiego. I sam mikrofon wykonany jest naprawdę dobrze, mamy wszystko metalowe. Mamy już nałożony taki miękki filterek przeciwwybuchowym głoskom. Wewnątrz widać metalowy koszyk, kapsułę, dotykowy przycisk mute. Mamy także tutaj gwint, możliwość dostosowania tego i dokręcenia. Jest też logo marki, a od spodu mamy XLR, odsłuch, czyli gniazdo mini jack na słuchawki, USB typu C i dwa pokrętełka. Jedno reguluje nam czułość mikrofonu, a drugie reguluje nam głośność odsłuchu. Czyli mówiąc inaczej, w trybie USB możemy skorzystać z tego mikrofonu jak z takiej karty dźwiękowej na USB. Po prostu wyłączamy mikrofon, żeby nie zbierał dźwięków, podłączamy słuchawki i możemy odtwarzać dowolne treści z komputera. Założymy teraz ten statywik, wystarczy go wkręcić, rozstawiamy, regulujemy tak, żeby było dobrze. No jeśli chodzi o charakterystykę, kierunkowość zbieranego dźwięku, no to według instrukcji jest to bardziej mikrofon taki typu shotgun, czyli jeśli bym miał teraz nagrywać do tego mikrofonu, to mniej więcej musiałbym sobie go wyregulować tak i ustawić w moją stronę, żeby ten dźwięk szedł bezpośrednio tutaj i zalecana odległość to jest do około 20 paru centymetrów, więc tak też zrobimy w testach. Zobaczymy, jak te próbki wyjdą i poprzez USB i poprzez XLR z interfejsem. Ok, bierzemy się za nagranie próbek dźwięku z tego właśnie mikrofonu. Będzie kilka próbek i na początek będą to próbki przez USB. Ja sobie założę słuchawki, tak więc podpinam się do gniazda z tyłu. Ok, już tutaj jak coś mówię do mikrofonu, to mam odsłuch, więc będzie mi lepiej kontrolować to nagranie. Odpalamy program Audacity standardowo. Czułość mikrofonu w systemie mam na 100% i na pokrętle też sobie ustawiłem na 100%. Ok, postawiłem mikrofon na kartoniku, żeby był troszeczkę wyżej, natomiast jak słyszymy, ten dźwięk w chwili obecnej jest dość cichy. Trzeba by tutaj być troszkę bliżej tego mikrofonu, więc się odrobinkę przysunę na taką bardziej zalecaną odległość. Ok, jestem w tej chwili już bliżej i poziom głośności jest już także lepszy. Dlatego myślę, że w tej chwili jakość tego dźwięku jest już dobra i mogę się przysunąć jeszcze bliżej. Wtedy głośność jest jeszcze wyższa, a jakość tego nagrania cały czas jest bardzo dobra. Moim zdaniem ten mikrofon działa świetnie, ale niestety potrzebuje naprawdę małej odległości, żeby wyłapać ten dźwięk. Pierwszą próbkę mamy. Ja zaraz jeszcze zrobię jeden eksperyment i przełożę ten mikrofon na ramię. Ok, mamy w tej chwili mikrofon na ramieniu. Jest to bardziej praktyczne, ponieważ ten stojaczek trzeba by sobie było czymś podwyższyć, jakimś kartonikiem. Nie jest to praktyczne. Ramię mamy bardziej mobilne, możemy sobie przysunąć, odsunąć, wyregulować tak, żeby było dobrze. Ramię możecie sobie kupić dowolne, czy takie proste za około 100 zł, czy jakieś bardziej zaawansowane, lepszej jakości. Natomiast w każdym razie, tak czy tak, ta próbka wypada moim zdaniem lepiej. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wypadnie względem mojego mikrofonu krawatowego z tą czułością mikrofonu. Włączę sobie zakłócacz w tle, będzie to dźwięk odkurzacza. Ok, i mamy dźwięk odkurzacza, tak to brzmi z mojego mikrofonu krawatowego, czy taki poziom hałasu jest tutaj w studio. Odkładam tablet, ten dźwięk cały czas jest. A teraz wracamy na próbkę z mikrofonu Fifine i ocencie, czy ten odkurzacz tak bardzo przeszkadza. Jeśli nie przeszkadza tak bardzo, to dlatego, że jestem dużo bliżej mikrofonu, jest on skierowany w moją stronę, dlatego te dźwięki z otoczenia są bardziej ignorowane, łatwiej można wtedy w edycji wyciszyć, usunąć
odszumić po prostu ścieżkę z takich niepotrzebnych rzeczy. Oczywiście jak nagrywamy, staramy się mieć ciszę, ale nie zawsze to jest możliwe. Dlatego w przypadku zamontowania tego mikrofonu na ramieniu mamy już lepsze pole do popisu. Ale został nam jeszcze jeden test, teraz podłączę interfejs, ten hałas już wyłączymy. Tak więc podłączę interfejs i zobaczymy sobie, jak ten mikrofon brzmi poprzez kabelek XLR. Ok, mam interfejs audio, więc teraz sobie tutaj odepnę zasilanie z mikrofonu. I mikrofon już w tej chwili nie działa, ale pożyczę sobie prąd, żeby zasilić interfejs. Ok, interfejsik się odpalił. Jest to interfejs innej marki, ale jak najbardziej tutaj możemy z niego skorzystać przy teście tego mikrofonu. Więc do mikrofonu podpinam wtyczkę XLR. Ok. No i teraz będziemy po prostu nagrywać z innego źródła, czyli z interfejsu. Dlatego muszę sobie tutaj w systemie wyszukać Maonocaster G1 Neo. Mamy to, sprawdzamy poziom 100% i to samo ustawimy sobie w Audacity i będziemy mogli nagrywać. W interfejsie poziom mikrofonu dam sobie też na 100%. Słuchawki sobie też przełączę, żeby mieć tutaj odsłuch. Ok, mogę już nagrywać, natomiast mój głos może w tej chwili brzmieć dziwnie, ponieważ tutaj mam taką funkcję jak Voice Changer. Jak to sobie nacisnę, to mój głos się zmienia. Tak więc, jeśli macie interfejs, macie dodatkowe opcje. Żeby sobie ten głos dodatkowo pozmieniać. Tutaj ten interfejs, który akurat używam, nie jest drogi. Też Wam wrzucę link do opisu filmu, jak będę pamiętać. Też był test osobny na kanale, jakby co. No i tak mniej więcej ten mikrofon brzmi z tej samej odległości, ale poprzez XLR, czyli poprzez interfejs, gdzie możemy sobie tym interfejsem też regulować szybko czułość. Możemy włączyć, wyłączyć mikrofon. Możemy dodać te efekty zmiany głosu, czy inne tego typu rzeczy, zwiększyć, zmniejszyć odsłuch na słuchawkach jednym pokrętłem. Nie ruszając tutaj tych pokręteł, bo wiadomo, że są troszeczkę mniej dostępne. Możemy na przykład włączyć też sobie pogłos na interfejsie, więc mamy wtedy większe pole do popisu. Natomiast co do jakości dźwięku, mam wrażenie, że ponownie przy tej łączności XLR, która jest jednak troszeczkę inna niż typowo łączność cyfrowa przez USB, to jakość tego dźwięku też wypada naprawdę dobrze. Tak więc przetestowałem Wam ten mikrofon pod różnymi kątami. Mieliście kilka próbek. Mam nadzieję, że się Wam przydadzą i ułatwi to podjęcie decyzji, czy ten mikrofon jest dla Was. Ok, podsumujmy. Kolejny ciekawy mikrofon przetestowany. Jak się sprawdza w praktyce, mogliście sobie ocenić. Według mnie jest to naprawdę przyzwoity sprzęt. Tym bardziej, że mamy dwie możliwości podłączenia. Można korzystać poprzez USB, albo można korzystać z opcjonalnym interfejsem audio, który oczywiście trzeba już sobie dokupić na własną rękę. W każdym razie sprzęt solidny. Jeśli byście chcieli sprawdzić sobie aktualne ceny, to kliknijcie link w opisie filmu. Będziecie wiedzieć, czy w tej chwili jest jakaś promocja, czy można kupić ten sprzęt taniej. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie filmu. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.